tym filmie zobaczycie próby prądowe urządzenia do awaryjnego uruchamiania samochodu, tak zwanego car startera. Zapraszam do oglądania. Powerbank, urządzenie rozruchowe car starter, jest firmy Utraj. Będzie on służył jako zasilanie do przetwornicy firmy Xigia o mocy 1500 W. Zasilanie przyłączymy bezpośrednio do zacisków powerbanku z pominięciem wszelkich zabezpieczeń. Nie można użyć krokodylków, ponieważ na ich końcu znajduje się specjalny moduł, który posiada w sobie szereg zabezpieczeń, które uniemożliwiłyby przeprowadzenie takiej próby. Połączymy przewód plusowy, przewód czerwony z przetwornicy z przewodem plusowym powerbanku. I analogicznie przewód czarny, przewód minusowy. Krokodylków nie będziemy potrzebować. Bateria naładowana w 100%. Po włączeniu przetwornicy napięcie na akumulatorze na baterii wynosi 16,5 V. Jest to o 1,5 V za dużo, aby przetwornica mogła podjąć pracę. Musimy je obniżyć do 15 V, gdyż przetwornica pracuje w zakresie od 10 do 15 właśnie V. Aby obniżyć napięcie na wyjściu akumulatora, podłączymy do niego żarówki samochodowe. Stracimy trochę na pojemności, ale osiągniemy napięcie poniżej 15 V. Pojemność powerbanku to powyżej 80%, a napięcie jest takie jak trzeba, czyli 14,8 V. Natężenie prądu po stronie niskiego napięcia po stronie 12 V będziemy mierzyć za pomocą miernika cęgowego, a wynik obserwować na smartfonie. Moc podłączanych urządzeń będziemy obserwować na watomierzu. Na początek suszarka do włosów o mocy nominalnej 300 W. Na pierwszym biegu pokazuje niecałe 150 W, a na drugim niecałe 300. Napięcie po stronie niskiego napięcia lekko spadło,
ale nadal pokazuje ponad 14 V. Natężenie prądu pobierane z akumulatora to ponad 20 A. To teraz coś większego, też suszarka do włosów, ale o mocy aż 1000 W. Tu uzyskujemy prąd z powerbanku dochodzący do 80 A, czyli moc tego układu to prawie 1000 W. Bateria jak na razie trzyma się dzielnie. Pojemność nadal utrzymuje się w granicach 80%. Skoro powerbank wytrzymał dotychczasowe próby, dołóżmy jeszcze więcej. Tym razem termowentylator o mocy maksymalnej ponad 1200 W. Na połowie mocy próba przechodzi bez problemu, ale gdy włączymy maksymalną moc, napięcie gwałtownie maleje i przetwornica wyłącza się. Ale i tak, porównując to do mojej próby z przetwornicą i akumulatorem o pojemności 90 Ah, jest to bardzo dobry wynik. Rozrusznik o mocy 1500 W na pewno uruchomiłby się. 1200–1300 W to przez dłuższy czas za dużo dla tego powerbanku, ale przy połowie mocy jeszcze trochę działa. Pod koniec napięcie gwałtownie spada i przetwornica poniżej 10 V wyłącza się. Choć powerbank pokazuje jeszcze około 60% pojemności. Przy tej pojemności 600–700 W to za dużo, ale z 300 jeszcze sobie radzi. Po kilku minutach powerbank rozładowany jest do zera. Doświadczenia, które widzieliście w tym filmie, wykazały, że w tym małym urządzeniu drzemie spora moc. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrypcji, komentowania, pozostawienia łapki. Cześć!